Na tym kanale wiele razy przedstawiałem wam historię złapanych cyberprzestępców, ale nic nie uszczęśliwia mnie tak jak historie złapanych ludzi krzywdzących dzieci. Dziś opowiem wam o jednym z najbardziej niepozornych i zarazem najbardziej niebezpiecznych ludzi w internecie. Ryan Montgomery, Zero Day, bo taki pseudonim nosi Ryan, zaczynał jako dzieciak z ogromnym talentem do hakowania. Działał wtedy po tej ciemnej stronie internetu, ale pewnego dnia zmienił kierunek i postanowił poświęcić swoje życie walce z pedofilami w sieci, robiąc wszystko, by spotkała ich sprawiedliwość. Teraz sam się zastanów, co byś zrobił, gdybyś odkrył, że po drugiej stronie ekranu siedzi potwór, który poluje na tych najbardziej bezbronnych. Ja jestem hakerem i zapraszam cię do oglądania. Na pierwszy rzut oka Ryan nie wzbudza podejrzeń. Spokojny, uśmiechnięty, wręcz niepozorny. A jednak, wbrew pozorom, jest bardzo niebezpieczną osobą. Od najmłodszych lat był niezwykle utalentowanym hakerem. Swoją przygodę zaczął już w wieku 11 lat, gdy trafił na popularne w tamtym czasie czaty grupowe IRC. To właśnie tam poznał ludzi zajmujących się hakowaniem oraz marketingiem afiliacyjnym, czyli modelem biznesowym, w którym sprzedając cudze produkty otrzymywało się prowizję od każdej transakcji. Połączenie hakowania i marketingu przynosiło ogromne korzyści. Wysyłali oni do losowych ludzi miliony e-maili z reklamami takich produktów jak jagody acai czy tabletki na odchudzanie. Dzisiaj takie wiadomości od razu trafiłyby do folderu spam, ale w tamtych czasach nie było jeszcze tak skutecznych zabezpieczeń. W tym okresie poznał swojego przyjaciela Roba, człowieka, który zaszczepił w nim pasję do hakowania. W internecie nie było wtedy materiałów, z których mógłby się uczyć, więc Rob był dla niego w pewnym sensie mentorem. Jak twierdzi sam Ryan, zaczęcie hakowania było jego najlepszą życiową decyzją. Z czasem obaj przenieśli się z czatów grupowych IRC na forum Digital Gangster. Forum zrzeszało zarówno hakerów, jak i specjalistów od marketingu afiliacyjnego. Członkowie tego forum zhakowali wiele firm, korporacji i celebrytów, w tym NASA, T-Mobile, Miley Cyrus i Paris Hilton. Ta ostatnia została skompromitowana przez Nicolasa Jacobsena, użytkownika forum Digital Gangster. Używając inżynierii społecznej, podszywając się pod Paris Hilton i przekonując obsługę techniczną T-Mobile do zresetowania hasła, Jacobsen upublicznił jej prywatne zdjęcia, wiadomości, a także kontakty do znanych osób, m.in. Lindsay Lohan czy Eminema. Nasz Zero Day w tamtym okresie zarabiał już po kilka tysięcy dolarów miesięcznie, co jak na 12-letniego chłopaka jest nie lada wyczynem. W Pensylwanii, gdzie się wychowywał, Ryan wpadł w złe towarzystwo. Poznał tam starszych znajomych, którzy wciągnęli go w lokalną scenę rave'ową. Te imprezy techno, pełne czerni, dziwnych ruchów i psychodelicznej muzyki, były często przesiąknięte środkami odurzającymi. Ryan szybko się w to wciągnął. Zaczynał od ekstazy, ale próbował wielu substancji. W końcowej fazie swojego uzależnienia najbardziej upodobał sobie opiaty, a mówimy tu o nastolatku, który nie był nawet pełnoletni. Na szczęście już w wieku 17 lat podjął decyzję, by to wszystko rzucić i od tamtej pory jest czysty. Impulsem do zmiany był przykład jego ojca, człowieka uzależnionego zarówno od alkoholu, jak i środków odurzających. Obecnie przebywa on w więzieniu po tym, jak będąc pijanym ukradł kilka rzeczy ze sklepu Kohl's. Ryan widział, dokąd prowadzi ta droga i nie chciał skończyć tak samo. Zero Day konsekwentnie polepszał swoje umiejętności hakowania, będąc prawdziwym przykładem samouka. Zrezygnował ze szkoły w 9 klasie. W Stanach pełny cykl edukacyjny kończy się na klasie 12, co oznacza, że Ryan nie posiada nawet podstawowego wykształcenia. Ale brak dyplomów nie przeszkodził mu zostać jednym z najlepszych hakerów na świecie. I mówię to z pełnym przekonaniem. Dowodzi temu fakt, że od kilku lat nieprzerwanie zajmuje pierwsze miejsce w globalnym rankingu na platformie TryHackMe, portalu, na którym użytkownicy rozwiązują zadania polegające na łamaniu zabezpieczeń systemów komputerowych. Chociaż też muszę się pochwalić, że swego czasu byłem w 1% najlepszych użytkowników TryHackMe. A teraz zachęcam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, bo lecimy po 100 000.
Ryan, jak wspomniałem wcześniej, działał po tej ciemnej stronie. Jedna z nielegalnych rzeczy, którą wyjawił, było stworzenie botnetu do kopania kryptowalut. Botnet to zbiór tzw. komputerów zombie, czyli zainfekowanych urządzeń, na których bez wiedzy właściciela zainstalowany jest program sterowany z zewnątrz przez inną osobę. W tym przypadku były to dziesiątki komputerów wykorzystujące 80% swojej mocy obliczeniowej procesora i karty graficznej do kopania kryptowalut, które trafiały potem na portfel Ryana. W wieku 22 lat Ryan zaczął odczuwać coraz silniejsze wyrzuty sumienia. Nie chciał już działać nielegalnie i lekko mówiąc oszukiwać ludzi. Zrozumiał, że woli pomagać niż wykorzystywać. Na bazie poprzednich doświadczeń postanowił założyć ośrodek terapii uzależnień, Boca Recovery Center na Florydzie. To nie była przypadkowa decyzja. Wielu jego znajomych z czasów imprez techno zmarło od przedawkowania heroiny i fentanylu. Ryan stracił w ten sposób także wujka oraz najlepszego przyjaciela Rickiego, a jego ojciec cały czas zmaga się z uzależnieniami. Obecnie Zero Day jest również właścicielem firmy pentester.com, zajmującej się wykonywaniem testów bezpieczeństwa informatycznego dla firm. Na stronie serwisu możecie m.in. sprawdzić, czy wasz adres e-mail pojawił się w znanych wyciekach danych, a także przeskanować swoją stronę internetową i zapoznać się z wykrytymi podatnościami. W wywiadach Ryan często prezentuje różne gadżety wykorzystywane w świecie hakowania. Jednym z nich jest z pozoru zwykły kabel do ładowania, ale w rzeczywistości ma on w sobie miniaturowy komputer z modułem Wi-Fi. Wystarczy, że ktoś podłączy taki kabel do swojego telefonu i Ryan natychmiast uzyskuje pełny dostęp do urządzenia. Może wtedy wysyłać do niego setki poleceń na minutę, przejąć kontrolę nad systemem, a także zbierać dane. Wszystko zdalnie, bez wiedzy właściciela. Ryan ma też taki router, który tworzy darmowe hotspoty z dowolną nazwą, np. Starbucks albo dworzec PKP Free Wi-Fi. Ograniczeniem jest tu jedynie wyobraźnia. Tylko, że jeżeli ktoś połączy się z tym hotspotem i spróbuje wejść np. na Facebooka, to użytkownik zobaczy podrobioną stronę logowania. Jeżeli wpisze tam swój adres e-mail i hasło, te dane natychmiast trafiają do Ryana. To tylko kilka przykładów, bo za pomocą swoich urządzeń Zero Day potrafi także otwierać cudze samochody, zmieniać kanały w telewizorze, wyłączać klimatyzację, a nawet przechwytywać i wysyłać sygnały radiowe do samolotów. Kolejnym punktem zwrotnym historii Ryana był moment, gdy żona jego kolegi pokazała mu zrzuty ekranu forum internetowego dostępnego publicznie. Forum to służyło do wymiany złych intencji oraz fantazji przez osoby wykazujące skrajnie niebezpieczne skłonności wobec dzieci. Na tych wiadomościach zobaczył posty ojca, który opublikował zdjęcia swojej córki biorącej kąpiel z podpisem: nie ma pojęcia, co ją czeka dziś wieczorem. Na forum zarejestrowanych było ponad 7000 użytkowników, głównie z terenu Stanów Zjednoczonych. Wymieniali się tam swoimi fantazjami, ale pojawiały się także przypadki prawdziwych dzieci, które sprzedawały swoje ciało tym starym oblechom. To, co zobaczył, wstrząsnęło nim na tyle mocno, że postanowił wytoczyć im wojnę. Znalazł podatność na tej stronie i dosłownie w ciągu 2 godzin włamał im się na serwer, pobrał na swój komputer dane użytkowników, w tym ich posty, wiadomości oraz adresy IP. Następnie nie tylko usunął to forum, ale także 5 kolejnych stron o takiej samej tematyce znajdujących się na tym samym serwerze, który przejął Ryan. Zero Day zgłosił swoje odkrycie zarówno policji, jak i 11 różnym stacjom mediowym, ale nikt się tym nie zainteresował. Media nie podjęły się upublicznienia znalezionych informacji, ale także policja nawet nie zajęła się tą sprawą. Z informacji zdobytych podczas włamania Ryan ustalił, że właścicielem i administratorem tej strony był, uwaga, 2-krotny kandydat do Kongresu Stanów Zjednoczonych, polityk Nathan Larson. Przyjrzyjmy się temu czemuś lepiej, bo to, co udało mi się znaleźć o nim w sieci, przekracza ludzkie granice. Larson był zadeklarowanym red pillowcem, czyli według wiki słownika, kimś przekonanym o swoim wyzwoleniu się z opresji, w której tkwią mężczyźni zdominowani przez kobiety. W swoich postulatach miał m.in. legalizację pornografii dziecięcej, legalizację poligami, wyeliminowanie państwowego finansowania edukacji dziewcząt oraz odebranie kobietom prawa głosu. Chciał też zalegalizować kazirodztwo, żeby, jak sam mówił, przywrócić ludziom wolność. No, jeżeli ktoś narzeka na polskich polityków, to to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to jest zupełnie inny wymiar.
Ale to nie wszystko, bo Nathan Larson wysyłał już w 2008 roku listy z groźbami do prezydenta George'a Busha i prezydenta Obamy, za co został skazany na 16 miesięcy więzienia. 6 miesięcy po tym, jak Ryan Montgomery włamał się na jego stronę, Nathan Larson został zatrzymany na lotnisku podczas próby porwania dziecka. Ostatecznie został skazany na dożywocie za gwałt na osobie nieletniej oraz próbę uprowadzenia dziecka. W trakcie śledztwa przyznał się również do zgwałcenia swojej byłej żony, która była osobą transpłciową i popełniła samobójstwo po narodzinach ich córki. Nathan Larson zmarł w areszcie 18 września 2022 roku, czyli jakieś 2 lata po zatrzymaniu. Jego oficjalną przyczyną śmierci było samozagłodzenie. Warto jednak pamiętać, że osoba skazana za tego typu przestępstwa nie ma w amerykańskim więzieniu łatwego życia. Tym bardziej, że w wielu placówkach za wydawanie posiłków odpowiadają inni osadzeni. Resztę możecie dopowiedzieć sobie sami. Po zatrzymaniu Larsona, Zero Day paradoksalnie był niesamowicie niezadowolony. Nie dość, że media i służby zignorowały dostarczone przez niego informacje, to jeszcze miał świadomość, że jakby zajęły się sprawą Nathana Larsona wcześniej, to dziecko, które było jego ofiarą, nie zostałoby skrzywdzone. A na dodatek Ryan wiedział, że Larson był tylko jednym z tysięcy użytkowników tego forum. Każdy z nich mógł wciąż działać i krzywdzić kolejne dzieci. Frustracja była tak ogromna, że sprzedał swoje udziały w Boca Recovery Center i wspólnie ze swoim przyjacielem Scrappym, zawodnikiem MMA, postanowił założyć organizację 561 PC, której celem jest tropienie i ujawnianie osób stanowiących zagrożenie dla nieletnich. Scrappy to profesjonalny fighter MMA z rekordem 9 zwycięstw i tylko 1 porażki. Na popularnych czatach wciela się w rolę tak zwanego wabika, podszywa się pod osobę nieletnią i wchodzi w rozmowy z potencjalnie niebezpiecznymi użytkownikami. Razem z Ryanem, który zazwyczaj stoi za kamerą, konfrontuje się z nimi później na żywo i upublicznia ich brzydkie twarze. Ale nie ograniczają się tylko do czatów. Polują także na Instagramie, Facebooku czy popularnych grach internetowych, takich jak Fortnite, Roblox czy Minecraft, co udowadnia, że dzieci nie są dziś nigdzie bezpieczne. Wśród zatrzymanych są nawet policjanci czy nauczyciele. Jeden z nauczycieli, mężczyzna o imieniu Brent, został złapany dwukrotnie, w 2 różnych stanach, podczas próby umówienia się z rzekomą 13-latką. The cops are coming if you don't have a conversation. We know where you we know you've been a teacher. We have your book, we got your W międzyczasie dane z tego forum internetowego Nathana Larsona były cały czas przeszukiwane przez Ryana. Wśród użytkowników forum natrafił na osobę o imieniu John Lewis, który w jednej z wiadomości przyznał się, że wykorzystał dziecko w piwnicy naprzeciwko szkoły. Jest to tym bardziej niepokojące, bo John faktycznie mieszkał obok szkoły. Podczas późniejszej konfrontacji potwierdził także, że był zaangażowany w handel i nagabywanie nieletnich. Niestety ten koleś cały czas jest na wolności, podobnie jak wielu innych pozostałych użytkowników forum, ale Ryan nie poddaje się w działaniu i regularnie łapie kolejnych przestępców, publikując już kilkaset wizerunków tych zwyrodnialców. Ta historia to przykład, że w sieci nie możecie być bezpieczni i musicie uważać, jak wykonujecie jakieś działania, ale to także lekcja, że wasze dzieci, a może wy sami, jesteście narażeni na przemoc w internecie. Jeżeli chcecie obejrzeć coś jeszcze o podobnej tematyce, no może bardziej rozrywkowego, bez jakichś ciężkich tematów, to zapraszam was do materiału o 19-latku, który razem z kolegami ukradł $230 milionów, a potem zaczął żyć jak celebryta, spędzając każdą noc w klubach, wydając setki tysięcy jednego wieczoru. Fajna historia. Pozdro.